Pietrzyk, nie może być za łatwo. Przebyłem już ponad połowę drogi Camino, a z każdym kolejnym kilometrem ta druga połowa wydawała się bardziej przyjazna. Choć to wcale nie znaczy, że była łatwiejsza. O poranku, po szybkim śniadaniu, z Foncebadón wyruszyłem dalej. W powietrzu było czuć jeszcze chłodek i zanosiło się na deszcz. Wiedziałem, że za kilka kilometrów dotrę do szczególnego miejsca, do najwyższego punktu na całym Camino i miejsca, które od lat owiane jest aurą tajemnicy i duchowości. Cruz de Ferro, żelazny krzyż, skromny, drewniany słup z krzyżem na szczycie otoczony tysiącami kamieni i tysiącami historii pielgrzymów z całego świata. Och, nie jest aż tak zimno. Albo już się rozgrzałem podczas jazdy. No ale jeszcze się nie będę rozbierać, bo jestem za górą. A widzę, że chmury walą w tą stronę. Tam jest mgła. Tu już nie czuję powiewu wiatru, więc zaraz może jak uderzyć we mnie, to jeszcze pożałuję. Było chłodno i mgliście. Wyglądało, jakby zaraz miał spaść deszcz. Droga była pusta i cicha. Kręciłem powoli, spokojnie, jakby czas się zatrzymał. To był taki poranek, w którym człowiek ma wrażenie, że Camino mówi: zwolnij, dziś będzie ważny dzień. Cruz de Ferro to symboliczne miejsce dla wszystkich pielgrzymów, dlatego, bo zgodnie z tradycją każdy coś nosi. Przeważnie pielgrzymi biorą na początku swojej podróży ze sobą kamień, który im ciąży przez całą podróż. I teraz, przybywszy tutaj do najwyższego miejsca na Camino, pozostawiają to tutaj. Choć to nie musi być kamień, to mogą być zdjęcia ukochanych osób, które się straciło, które ciężko odpuścić. Symboliczne jakieś rzeczy.
Ja w tym miejscu zostawiłem pamięć. I choć nie jestem człowiekiem religijnym, odmówiłem swoją własną modlitwę. Modlitwę o pokój, modlitwę za duszę tych, którzy za ten pokój oddali życie i modlitwę za pamięć i duszę mojego przyjaciela Andrzeja. Ten kamień, który zostawiłem, był mały, ale ciężki. I kiedy go wypuściłem z dłoni, poczułem, że coś odchodzi, a coś zupełnie innego zostaje. Zjeżdżając ze wzgórza Cruz de Ferro, wjechałem do El Acebo de San Miguel, małej wioski w regionie Bierzo w prowincji León. Mieszka tu około 38 osób. Wioska leży na wysokości około 1150 metrów nad poziomem morza. Domki to tradycyjne kamienne chaty, ściany, dachy z łupka, podwórka też wyłożone kamieniem. Balkony drewniane, często wychodzące nad uliczkę. Alcebo ma historię sięgającą średniowiecza. Mieszkańcy w przeszłości pomagali utrzymywać drogę Camino. Stawiali na przykład drewniane słupy, paliki, by szlak był widoczny, zwłaszcza zimą, gdy śnieg zasłaniał teren. Działa tu mały sklepik, bar, restauracja, albergę, a poza tym tylko cisza, spokój i historia tego pięknego miejsca. Wyjeżdżając z Alcebo miałem przed sobą piękne zjazdy i jeszcze piękniejsze widoki. Droga prowadziła ostro w dół, serpentynami wśród górskich zboczy. Powietrze było rześkie, a niebo jak namalowane. W pewnym momencie zauważyłem parę rowerzystów. Z tyłu ich sakw powiewały malutkie flagi, polska i włoska. Zrównałem się z nimi i uśmiechem rzuciłem dzień dobry. Ich reakcja była natychmiastowa. Szerokie uśmiechy, zatrzymaliśmy się na poboczu, zapoznaliśmy się. To byli Roberto i Ela. Przyjechali na rowerach z Polski. Ale to nie wszystko. Oni na tych rowerach chcieli wrócić przez Włochy. Razem zjechaliśmy z gór do Ponferrada. Na placu przed pięknym zamkiem templariuszy spotkał nas pomnik mrocznego pana, który jest symbolem pokutnego bractwa duchowego. Zostawiliśmy przed zamkiem rowery i po kolei weszliśmy sobie obejrzeć zamek. To średniowieczny zamek
wzniesiony przez templariuszy w XIII wieku, miał jedno główne zadanie – chronić pielgrzymów zmierzających do Santiago de Compostela. Położony był strategicznie nad rzeką Sil. Zamek Templariuszy. Pięknie odrestaurowany, bardzo ładne ekspozycje i piękna kolekcja książek. Byłem w szoku, jakie książki ludzie tworzyli w X wieku, w IX wieku. Po wyjściu z zamku spotkaliśmy się z STB, który miał po drodze spotkać się ze swoim tatą i razem mieli pojechać na rowerach do Santiago. No tak myślałem, że znajdą wspólny język, nie? Jestem teraz w miejscowości Villa Franca i chyba już tutaj zostanę. Zaraz jadę sprawdzić ciekawą lokację na nocleg. No i musiałem tutaj przyjechać specjalnie, żeby... Po pierwsze to jest na trasie, po drugie musiałem tutaj przyjechać, żeby kupić sobie powerbank, bo mój powerbank skończył się po prostu. Miałem wrażenie, że jest jakieś święto i że sklepy nie pracują, ale po prostu oni mają już siestę tutaj do godziny 17. O, jeszcze jeden jakiś kościół ładny taki jest. Więc teraz idę szukać albergę, gdzie mają podobno pokoje pojedyncze. I okazało się, że Villa Franca to miejsce bardzo ważne na trasie Camino. Znajduje się tu tak zwana brama odpuszczenia. I schorowani, zmęczeni pielgrzymi, którzy nie mogli dojść do Santiago, w tym miejscu mogli zakończyć swoją pielgrzymkę i dostać odpuszczenie swoich grzechów. I jeszcze tam w mieście to już 3 takie wielkie obiekty sakralne. To jest naprawdę temat. To jak oni to z jakim rozmachem to wszystko budowali, to jest naprawdę ogromne. Co tu przyjść? I wieczorem znalazłem sobie fajne albergę, poszedłem na kolacyjkę i wróciłem na zasłużony wypoczynek.